Galeon to jedna z najpotężniejszych polskich marek w branży jachtowej. Marka powstała w 1982 roku, ponad 40 lat temu, i jest prywatnym przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji luksusowych jachtów oraz łodzi motorowych. Dzięki jasnej strategii zrównoważonego rozwoju firma zatrudnia obecnie ponad 1400 pracowników oraz dysponuje 36 tysiącami metrów kwadratowych hal produkcyjnych i montażowych. Na przestrzeni lat jachty Galeon zyskały renomę ze względu na swój ciekawy design, doskonałe osiągi oraz niespotykaną jakość wykonania. Zobaczmy więc, co stocznia ze Straszyna pod Gdańskiem ma obecnie do zaoferowania. Szczegółowy yacht tour prezentacji jednostki marki Galeon oraz specyfika została przedstawiona w osobnych filmach przeznaczonych tylko tym jednostkom. Zapraszam lada dzień na mój kanał. Pojawi się na nim wszystko, co chcielibyście wiedzieć o 20-metrowym 640 Fly z nowym designem, 14-metrowym 480 Fly. Aby taka okazja nie uciekła Wam sprzed oka, zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie powiadomienie, a już zawsze będziecie na bieżąco z nowinkami ze świata yachtingu. Moi drodzy, w tej chwili odwiedzamy kolejny jacht Galeona. Jest to 435 GTI. Jest to światowa premiera, więc jesteście pierwszymi osobami, które w 2025 roku widzą ten nowy, wspaniały jacht. To, co tutaj widzicie, co jest charakterystyczne, to wysuwana, olbrzymia platforma kąpielowa. Beach Boat Balconies. Rozszerzony kokpit, który zapewnia dodatkową przestrzeń do relaksu i spotkań towarzyskich. Nie wspominając już o tym, że w marinie zrobi kolosalne wrażenie na sąsiadach. To, co charakterystyczne dla Galeona, jest również w tym modelu, czyli rozsuwane burty, które mogą pełnić formę tarasu widokowego. Zobaczcie, w jaki sposób, jak bardzo poszerzają one powierzchnię jachtu. Z szerokości trochę ponad 4 metry dzięki rozsuwanym burtom zwiększymy ten parametr do aż 5 metrów i 91 cm. W tym modelu GTI macie zupełną nowość, a mianowicie przeszklone burty. W ten sposób, jeżeli pływacie po Morzu Śródziemnym, po Adriatyku, to możecie również z tego poziomu podziwiać dno turkusowego morza. Zobaczcie, są całkowicie zautomatyzowane. Tutaj macie taki panel kontrolny, gdzie możecie rozsuwać chociażby te balkony. W tej chwili nie będziemy ich oczywiście uruchamiać, żeby tutaj nie zrobić na targach zamieszania. Mamy tutaj system do sterowania tymi drzwiami, oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne. Zobaczcie, tutaj nawet macie takie bajery jak zmiana kolorystyki oświetlenia LEDowego, która jest widoczna no i robi wrażenie w nocy. I możecie sobie tutaj zrobić prawdziwą dyskotekę, to znaczy miksować kolorami. Mamy do dyspozycji kolor biały, zielony, niebieski, czerwony albo miks tych wszystkich kolorów. To, co charakterystyczne dla tego modelu, to jak sami zauważyliście, brak silników zaburtowych. Tutaj silnik jest integrowany pod pokładem. Mamy tu olbrzymie szklane drzwi, które oddzielają część otwartą, słoneczną od części głównej, w której najwięcej spędza się czasu. Wszystko mamy tutaj sterowane elektrycznie. Zapraszam do kabiny głównej. Tutaj powiem Wam, że atmosfera jest jak w domu. Ja się tutaj czuję jak w swoim własnym M. Zobaczcie, jaką mamy tutaj wspaniałą kanapę. Rozstawiany oczywiście stół. Kambus, który dysponuje zlewem, grillem, pomieszczeniami dodatkowymi, lodóweczką, 4 cup holderami po prawej stronie, 4 cup holderami po lewej stronie oraz dodatkowe miejsce, które zawsze się przydaje. Mnóstwo dodatkowych miejsc, na przykład na śmieci, na sztućce i na naczynia. Te fotele możecie przesunąć w tą stronę. Dzięki temu obracacie się w kierunku, że tak powiem, słońca i otwartej przestrzeni. A gdy tylko potrzebujecie zjeść w środku, ponownie możecie przesunąć to w drugą stronę. System audio wewnętrzny, bardzo rozbudowany. Zawsze zastanawiałem się, do czego służy to lusterko, które pojawia się tutaj naprzeciwko grilla. Ono służy do tego, abyście mogli z tamtego poziomu, siedząc sobie wygodnie na kanapie, obserwować Wasze stejki, czy doszły już do odpowiedniego poziomu wysmażenia. Dzięki temu nie musicie wstawać i ruszać się tutaj za każdym razem. Oczywiście stejki dochodzą bardzo szybko, ale pomówmy tutaj na przykład o karkóweczce, jakichś szaszłykach czy kurczaku. Jest to mega wygodne rozwiązanie, stosowane w większości jachtów, ale ja dopiero niedawno dowiedziałem się, do czego to lustro tak naprawdę służy. Ale prawdziwe serce tego modelu znajduje się tutaj. No i to, co zajączki lubią najbardziej. Zobaczcie, co mamy tutaj do dyspozycji. Przecież to wygląda jak statek kosmiczny, albo nie przymierzając jakiś Boeing 777. Ten panel kontrolny naprawdę rozwala system i można się poczuć jak kapitan naprawdę ogromnego jachtu. Robi to naprawdę wszystko bardzo duże wrażenie. Zobaczcie, same te 3 plotery
mają olbrzymią rozdzielczość, są gigantyczne, co ułatwia oczywiście manewrowanie i sczytywanie informacji z tych wyświetlaczy. W pełni regulowane aż 3 fotele, co też rzadko zdarza się w tej klasie jednostek. No, robi to wszystko naprawdę ogromne wrażenie. Do tego, jak widzicie, mamy odsuwane szyby aż do samego dołu. Nie jest to jakieś połowiczne rozwiązanie, gdzie bardzo często te szyby otwierają się gdzieś do połowy. Tutaj mamy praktycznie do dołu odsunięte wielkie szyby. Oprócz tego mamy gigantyczny wręcz szyberdach, który również jest otwierany i tworzy nam tutaj przestrzeń, na której możemy zażywać tak zwanych kąpieli słonecznych. No i standardowo schodzimy pod pokład. Chcecie zobaczyć, jakie mamy tutaj przestrzenie w 435 GTI? Chodźcie za mną. Mamy tu bardzo przestrzenną sypialnię ownerską na dziobie. Nawet tutaj mamy zorganizowane takie wygodne schodki, dzięki którym można się tutaj bardziej ergonomicznie poruszać po tym jachcie. Pełno schowków z prawej, z lewej strony. Tutaj gigantyczny telewizor, który umili nam każdy wieczór. No i zwróćcie uwagę na to wielkie okno, które jest praktycznie od połowy kadłuba. Daje nam to bardzo fajne, prawdopodobnie wrażenia w trakcie pływania. Ten model wyposażony jest w zbiornik paliwa 1200 litrów, zbiornik wody 300 litrów. Moc silników w zakresie od 2x480 koni do 2x600 koni. Tutaj zobaczcie, nawet na tym po zejściu ze schodków, w tej przestrzeni pomiędzy sypialnią ownerską mamy jeszcze taką mikroprzestrzeń kambuzową, można powiedzieć, gdzie mamy do dyspozycji zlew. Mam do dyspozycji dodatkowe półki, sporą lodówkę oraz mikrofalówkę. Zobaczmy teraz, jak wygląda kolejna kajuta dwuosobowa. Jest tu ponownie bardzo duża przestrzeń, dodatkowo telewizor z tej strony, mnóstwo jaskółek i schowków, których nigdy za wiele na jachcie. No i jest to przestrzeń idealna na przykład dla Waszych dzieci. Idziemy zobaczyć, jak wygląda nasza wspólna łazienka. Teraz zapraszam Was do łazienki. Dobrze, i przejdźmy sobie do przedniej części dziobowej tego jachtu. Na pierwszy rzut oka od razu rzucają nam się te olbrzymie szklane drzwi, które tutaj zabezpieczają nam tą lewą część burty. Zobaczcie ponownie, jak ogromna przestrzeń jest tutaj w tej przedniej części. Dodatkowo mamy cup holdery, podłokietniki, co jest bardzo wygodne dla właścicieli takiego jachtu. Dodatkowo mamy tu jeszcze 2 cup holdery, system nagłośnienia zewnętrznego, mnóstwo schowków, które pomieszczą niezbędny ekwipunek. Zobaczcie z tej perspektywy, jak majestatycznie wygląda 435 GTI. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję. Jakbyś mógł też więcej troszkę powiedzieć o tym jachcie, bo to jest, jak rozumiem, następca 435 GTO. Tak jest. Nasza linia GTO już rok do roku budowaliśmy jachty. 325 GTO, kolejnego roku 375 GTO. W zeszłym roku pokazaliśmy 435 GTO na zaburtowych silnikach. Natomiast duża potrzeba rynku była na temat jednostki ze stacjonarnymi silnikami, więc stąd idea przerobienia modelu GTO Outboard na GTI Inboard. I tu mamy silniki diesla z IPS. Oczywiście zmniejszyło to jakby charakter i performance tej łódki, natomiast jakby poprawiło jej zasięgi, poprawiło jakby też ten spokojniejszy charakter. Dużo więcej czasu możemy spędzać w dużo dalszych rejonach, dopływając tam na miejsce. Nie zmieniło to charakteru jednostki, bo ona jest dalej szybka, zwinna, sprawna, bardzo dobrze nautycznie wykonana. Nie pozbawiała się jej tego zabawowego charakteru, dobrego audio, super oświetlenia. Natomiast zmieniło oczywiście to podejście samego zarządzania tymi silnikami, paliwem i tak dalej. I taka była informacja z rynku, stąd powstał model GTI i tu faktycznie jest pokazany pierwszy raz na targach. Za chwilę te jachty wyjeżdżają do Ameryki, wracają do stoczni, zostaną odświeżone i do klientów zza oceanu. Są już pierwsi klienci? Tak, oczywiście mamy bardzo dużo zamówień na dzień dzisiejszy.
po pierwszym dniu trudno mi jeszcze na razie powiedzieć, natomiast my tą łódkę już pokazywaliśmy przedpremierowo wcześniej, powiedzmy naszym dealerom i już zamówienia są składane, także jesteśmy bardzo zadowoleni w ogóle z linii GTO. Za chwilę będziemy mieli jeszcze kolejne, no, większe modele, także ten kierunek jest bardzo, bardzo ciekawy. U nas w stoczni tych modeli Bowrider był znany na rynku przez lata, natomiast teraz przeżywa drugą młodość. Wiele firm to tworzy, natomiast my też zajęliśmy się produkcją tych modeli GTO. Jeżeli chodzi o te otwierane burty, ja to nazywam tarasami, bo to są takie dodatkowe tarasy, czy to będzie taki stały element w najbliższych latach Galeona, czy one się pojawią w większości modeli? Stały ten element jest już od 10 lat w Galeonach. My jesteśmy prekursorem, zaczęliśmy robienie balkonów otwieranych. Ale przepraszam, że otwieranych to słowo, miejsc. ale był taki moment, że była przerwa i ponownie wracały, tak? W niektórych modelach. Niektóre modele miały, niektóre modele nie miały. To też jakby tam było zależne od koncepcji jednostki, tak. Natomiast na tyle teraz mocno to wyewoluowało, że samo otwieranie balkonów już jest znane i powiedzmy poszliśmy krok dalej. Te balkony są już przeszklone, więc jeśli w ogóle w tych lazurowych wodach na pewno nam oddadzą przyjemność bycia na wodzie, no bo tam jest dużo dzieje się pod tym szkłem, ale także zrobiliśmy teraz też brameczki do nich, także jeśli stoimy jachtem bokiem, longside'em, możemy po prostu bezpiecznie, spokojnie wyjść sobie na zewnątrz. Więc to ewoluowało przez ostatnie 10 lat do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. Praktycznie wszystkie nasze jednostki posiadają balkony. Dodam teraz, że mamy taki nowy model, jeszcze nie powiem nazwy, bo on jest teraz produkowany, natomiast on będzie miał na tyle zaawansowany system otwierania balkonów, sam system hydrauliczny waży tonę. Więc jest to naprawdę duże zaangażowanie takie, jeśli chodzi o hydraulikę, o moc, żeby te balkony otworzyć i zamykać. Czyli ponownie wszystko wskazuje na to, że Galeon wyprzedzi rynek i postawi poprzeczkę konkurentom znowu wyżej. No, rozejrzyjmy się naprawdę, to co dzisiaj pokazujemy na stędzie od tej 64, na której teraz jesteśmy, przez modele GTI, mamy nową 480, 450, mnóstwo jachtów, które są nowe, z nowymi rozwiązaniami, trochę zarezerwowanymi dla Galeona. Bardzo dziękuję za rozmowę. Powiedzmy tylko, Paweł, jeszcze, gdzie pojawicie się następnym razem na targach? Czy to będzie Miami? Tak. Na tą chwilę najbliższe targi będą Dubaj. One są w lutym, za chwilę jest Miami, tydzień dosłownie po. Dużo dealerów lokalnie wystawia też swoje jachty w swoich krajach. Ja zapraszam na Polboat. Polboat jest ostatni weekend lipca w Gdyni. Bardzo ważne targi dla nas oczywiście, ale one też nabierają na znaczeniu tutaj w środkowej Europie i mamy bardzo dużo zapytań i zainteresowanie tymi targami. No i oczywiście naturalnie później Cannes, jeden z najlepszych targów na wodzie w Europie. Fort Lauderdale za chwilę, no i tak praktycznie cały czas gdzieś tam po tych targach jeździmy. Super. Moi drodzy widzowie, oczywiście na Polboat pojawimy się, a być może również na pozostałych targach. Obserwujcie mój kanał, a Galeonowi życzymy powodzenia. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Stocznia Galeon Yachts odpowiada na oczekiwania miłośników luksusowych jednostek, prezentując nową wersję z silnikiem stacjonarnym. Wyposażony w zaawansowany system napędowy Volvo IPS model 435 GTI redefiniuje doświadczenia Grand Touring, łącząc styl, wydajność i komfort na najwyższym poziomie. Niezmienny aspekt związany z tą marką, która nigdy nie pozostawia poprzeczki na tym samym poziomie, a zawsze ją podnosi, to luksusowy komfort i design. Klimatyzowana sterówka, transformowalne siedziska oraz przestronny, luksusowo wykończony dolny pokład. 435 GTI, co warte zauważenia, zachowuje płaski układ podłogi, co umożliwia łatwy dostęp do szerokiej części dziobowej. Cena jachtu z dobrym wyposażeniem, w którym niczego nie brakuje, to około 800-900 tysięcy euro netto, czyli jakieś 3,5 do 4 milionów złotych netto. Chcę dać Ci mikroradę. Jeśli chcesz kupić nowy sprzęt elektroniczny lub AGD, to nie rób tego. Przynajmniej teraz. Nie marnuj bezsensownie pieniędzy. Najpierw przetestuj i wypożycz sprzęt, którego potrzebujesz. Jest to bardzo wygodne, proste, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie. Taka platforma jak chociażby Polskie Plenty ma gigantyczny wybór sprzętu i łatwy proces zamawiania oraz zwrotu. Z moim kodem afiliacyjnym i kodami rabatowymi, które zamieszczę w opisie filmu, będziesz miał aż 15% rabatu. Szanuj swoje pieniądze i zajrzyj na ten fenomenalny polski startup Plenty już teraz.